Dzień dobry, witam na placu budowy. Dzisiaj budujemy szklarnię. Na tym miejscu, gdzie pole jest skopane za mną, trochę trzeba będzie to przerobić, ale postawimy tutaj szklarnię 6 na 3 metry, taki namiot. Trochę ma to inne wymiary niż ta nasza szklarnia, więc trzeba będzie to najpierw doprowadzić do porządku. Dobre fundamenty to podstawa, także przerabiamy ziemię tutaj. Za duża była ta grządka i tutaj 60 cm trzeba wybrać ziemi. I trochę machania łopatą jest. Ok, skończyliśmy wyrównywać teren pod, właściwie fundamenty pod naszą szklarnię. Tyle ziemi trzeba było zabrać. Tutaj nam będzie brakowało, no ale tą po prostu sobie wyrównamy. Też będzie ona trochę niższa, nie będzie taka wysoka. No i zaraz będziemy rozkładać konstrukcję, sobie na razie taki obrys, żeby zobaczyć mniej więcej jak ten namiot ustawić. W środku była instrukcja. Pierwszy etap budowy naszej konstrukcji szklarni to jest budowa podstawy i rozłożenie rurek, tak mniej więcej, żeby wiedzieć jaki będzie obrys, czy nam pasuje, ewentualnie trochę w prawo, trochę w lewo. Sprawdzimy też, gdzie będą drzwi. Wszystko się zgadza na razie i rozpoczynamy stawianie dalszych pionowych konstrukcji. Rurki wchodzą jedna w drugą, a pionowe po prostu się dokłada od zewnętrznej. Tutaj później będzie nakrętka. Ok, mamy tutaj tą podstawę i sobie już pionowe porozkładaliśmy. Narożniki też mamy już skręcone i teraz idziemy z drugą warstwą do góry. Teraz tak, do tych pionowych doszły pierwsze łuki. Zrobiliśmy sobie też tam na froncie mniej więcej poglądowy pierwszy łuk, jak wygląda na wysokość. No, trochę zabawy jest przy skręcaniu. W sumie 58 śrub. Ok, robimy trochę inaczej niż w instrukcji, bo w instrukcji było, że na początku trzeba tą stronę, później drugą i na samym końcu spinanie, ale my sobie od razu już zepniemy, żeby nam się to po prostu nie przewracało. Słuchajcie, konstrukcję montuje się tak, że rurka w rurkę. Okay. I tyle, bardzo prosto. Kurde, ale... Jedyne co narożniki, trochę może bardziej skomplikowana sprawa. Bo po prostu do jednej pionowej i dołącza się poziome w jedną i poziome w drugą stronę. I w narożnikach też są tylko 4 sztuki na cały namiot. Takie
sprzężenia. Ok, tak się prezentuje gotowa konstrukcja. Zaraz będziemy na to kłaść plandekę. Wcześniej może wyrównamy ziemię, która jest pod spodem. Powiem Wam tak, 2 godzinki i konstrukcja stoi. Niestety trochę najdłużej się robi tutaj ten dół, a tą kopułkę to już się łatwo skręca. Ale 2 osoby do tego minimum są potrzebne. Ok, góra też jest tak spięta. Góra też jest spięta. Została nam jedna śruba, powiem Wam. Ok, a teraz jak już mamy całość złożoną, to po prostu dokręcamy to krętarką wszystko. Wcześniej w miarę to ustawiając, żeby były kąty. Rozłożyliśmy sobie folię na ziemię, ją trochę przymierzamy. Czekaj. Ja Adam na mnie trochę. Pociągnąć będzie całość? A tutaj jest. Nie, ja myślę, że to trzeba na górę wziąć. Na górę. Może ja rozepnę. Tak. Jakie okienka fajne. Zadowolony? No. Czyli teraz z powrotem. Nie, to Tak, no. Też tak uważam. To jest na ziemi. jest nic. Nie, jest okej. Ale widziałeś w środku, chodź zobaczyć. Dobra Mysza, a pokaż tu drzwi tylko nagraj i wychodź, bo musimy poustawiać. Elegancko, dużo miejsca. Pomidorki będą rosły. Tylko nie wiem, czy my całościową... Kolejny sukces można wpisać do CV. Konstrukcja stoi, jest odebrana przez inspektora. Tutaj są okienka. Nawet nie sprawdzałem tego wcześniej. Narzepy do wentylacji. Proszę bardzo, tak to wygląda. Zajrzymy do środka. Tutaj były małe uwagi od inspektora dotyczące plandeki, że jest jeszcze niezwiązana, zaraz ją zwiążemy. I teraz tak, bardzo dużo zdrowego jedzonka będzie tutaj hodowane. Pomidorki, koper, inne rzeczy smakowite. Zaraz Wam w opisie podam link do tego namiotu, takiego samego albo podobnego. Możecie się wzorować na tym filmiku i z pomocą złożyć ten namiot, albo chociaż sobie wcześniej zobaczyć, ile potrzebujecie miejsca i jak to musicie sobie zorganizować u siebie. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do komentowania. Napiszcie, czy Wy też hodujecie pomidorki w swoich szklarniach, w swoich namiotach, czy też macie koper w szklarniach, bo mam pomysł, bo tak, w zeszłym roku koper nam nie wyszedł, to może w tym roku wyjdzie i zrobimy dobre ogórki i przepis pewnie znajdziecie na kanale.